Muszę się wam czymś pochwalić. Przez ostatnich kilka dni grałem w grę. Zrobiłem tutaj nawet małą taką dekorację na uczczenie premiery. Jest odpalony filmik tutaj, tu jest odpalony filmik z czegoś innego, a to jest odpalona właściwa gra. Chodzi mi oczywiście o Torment Tides of Numenera, który teraz ma swoją premierę, a ja dzięki uprzejmości Techlandu mogłem sobie przejść tę grę wcześniej i dla mnie to jest takie fajne wspomnienie mojej dawnej kariery, bo dawniej robiłem to cały czas. Chciałem dla was przygotować jakiś fragment rozgrywki, tak żeby był gameplay we vlogu, ale straciłem trochę stare nawyki i oto co się stało. Włączam nagrywanie za 3, 2... To jest właśnie let's play teraz we vlogu. Nie mam save'ów. Kurwa. Oj, też mi głupio naprawdę. Bo to, o czym chcę w zasadzie powiedzieć dzisiaj, to nawet nie jest na temat Tormenta konkretnie, co generalnie na temat melancholii i nostalgii w dzisiejszym świecie i tym jak takie rzeczy, jak taka gra, która nawiązuje gdzieś tam do jakiegoś twojego ważnego momentu dzieciństwa / nastoletniości, potrafi cię jarać jako dorosły. Pamiętacie jak byłem chory te 2 tygodnie temu? Tak naprawdę to odbyłem takie klasyczne choruję i gram w RPGa. Każdy kiedyś symulował choróbsko po to, żeby zagrać sobie w Baldur's Gate 2. No nie oszukujmy się. Planescape Torment to była taka gra, książka, gdzie było strasznie dużo czytania. Zaczynało się rozmowę i się czytało, gadało, każda osoba spotkana miała tam ciekawą historię i tak dalej, i tak dalej. Duch takiej wysublimowanej statyczności jest w tej grze tutaj dalej obecny, bo jakby większość rzeczy da się rozwiązać w ogóle nie walcząc. Takiego już znużenia tym czytaniem po prostu zacząłem rozwiązywać rzeczy siłowo, bo jak przez 6 godzin gry ani razu nie było walki, to już tak sobie pomyślałem, że to jest aż trochę już dziwne. Powiem wam, że no jest to przyjemne. Na zasadzie dla mnie, dla człowieka, który tak średnio już ma czas na gry, mnie to wciągnęło. Trochę jestem niezadowolony z tego, jak jest drużyna zrobiona, w sensie te postacie, które do ciebie dołączają, są trochę nudne i tak nagle wszystkie dołączają do ciebie mniej więcej w podobnym czasie gry i to się wydaje takie trochę, przewidywalne, że tak czujesz, że po prostu okej. Ale fajnie się eksploruje ten świat. On jest taki zaskakujący, przez to, że to nie jest ani fantasy, ani science fiction, tylko takie dziwne wymieszanie tych dwóch koncepcji i to jeszcze na z takim przesłaniem, nie? Jak jest prawo Clarka, że technologia zaawansowana jest nieodróżnialna od magii. To jest jakby ten świat, to jest takie wcielenie tej myśli. Także jest dużo czytania. Jak ktoś chce grę, gdzie jest strasznie dużo wybuchów i tak dalej, to tutaj jest bardziej wybuchający tekst. Daje mi ta gra sporo radochy. Cieszyłem się w ogóle jak ją zapowiedzieli. Tak jak mówię, Torment to jest szczególna gra. Może niektórzy z was pamiętają, że te RPG Black Isle, do których Planescape się zaliczał, dla mnie były o tyle ważne, że związały się z jedną z moich pierwszych prac, mianowicie byłem tłumaczem. Tłumaczyłem Baldur's Gate 2, już to mówię w vlogu 4. raz, ale jestem wciąż z tego dumny. Z Tormentem też swoją drogą się wiąże jakaś taka anegdotka pracowa moja, o której z kolei nie mówiłem chyba we vlogu nigdy, że poza jakimiś tam sporadycznymi artykułami do CD Action, moja pierwsza taka robótka, nawet nie za pieniądze, tylko za gry, to była na stronie internetowej firmy CD Projekt. Pisałem recenzje, poradniki do gier, jakieś tam różne takie małe artykuliki w zamian za gry. W ramach zapłaty dostałem grę Planescape Torment. Ona w takim wielkim pudełku wyszła wtedy, pamiętam, w ogóle z tą okładką, z bezimiennym. Piękna sprawa, piękne wspomnienia dla mnie to były. Dzisiaj sobie myślę, że jako freelancer tak, zaczynałem od robienia prawie że do portfolio. W ogóle jak wspominam gry z tamtego okresu, tak się często mówi, że gry to jest, nie wiem czy tak się dalej mówi, domyślam się, że tak, że gry to jest jakiś taki eskapizm dla młodych ludzi, że nie myślą o tym co się dzieje, tylko żyją tymi swoimi wirtualnymi światami w tym swoim internecie. Jak ja to pamiętam, to gry właśnie w tamtym czasie, to było dla mnie takie przeżycie pokoleniowe, jak chodzi o gry tamten czas, transportowały mnie po prostu do tylu niesamowitych światów. Piękna sprawa, nie? Współczuję wszystkim, którzy jakby nigdy się w gry nie wkręcili, że nie mają możliwości
doświadczania tych rzeczy, bo to jest naprawdę przewspaniałe. Do tego w ogóle jak jesteśmy młodzi, to tak chłoniemy te wszystkie rzeczy. Wszystko jest łatwe, naturalne, przychodzi nam samo, jesteśmy ciekawi, a potem im człowiek starszy, tym bardziej w tobie życie zabija tę ciekawość. Nie wiem, kiedyś lubiłeś gry, kiedyś lubiłeś płyty, książki i tak dalej, to wszystko i tak patrzysz sobie w lustrze w oczy i sobie myślisz, co się stało, stary, co poszło nie tak. Tymczasem ta droga wcale nie jest, okazuje się, zamknięta, bo nawet dorośli ludzie mogą realizować swoje nastoletnie zajawki i pasje. Nawet pod pewnymi względami jest fajniej, jak jesteś dorosły, bo nikt ci nie powie, że masz już iść spać. Masz rodzina, no ale... Okay. To jest prawie skończone. Właśnie kupiłem sobie hotel i lot i wypełniłem wniosek o wizę chińską, żeby polecieć do Szanghaju. Będę w Szanghaju, jeśli tę wizę dostanę oczywiście, jakieś 10 dni i to jest napięty czas będzie, bo będę miał dosłownie 2-3 dni potem w Tokio, żeby odpocząć i lecimy na Grenlandię. Ciekawe też, jakie tam będą wyzwania, bo oczywiście w Chinach internet działa bardzo specyficznie, więc trzeba będzie coś tam powymyślać. Tam na miejscu pomagać mi będzie Weronika, której kanał może niektórzy z was kojarzą i będzie powstawał film. Zobaczycie jaki. To oczywiście vlogi też, ale vlogi i jeden duży film. Spoko rzecz w ogóle tak się okazała. Wysłaliśmy mikrofony na gwarancji. No i nam przysłali nowe, jako wymiana gwarancyjna. Akurat 2 uznali, że to jest nie nasza wina, że się zepsuły. Muszę jeszcze coś załatwić dzisiaj. Nostalgia to jest w ogóle ciekawy temat. Ja się często nad tym zastanawiam, czy rzeczy, które poznajemy w pewnym momencie naszego życia, kiedy jesteśmy tacy chłonni, jak mamy naście lat, czy one są naprawdę dobre, czy to jest po prostu funkcja tego, w którym momencie to do nas trafiło. Masz 15 lat, łatwiej na tobie zrobić wrażenie chyba, bo mniej widziałeś. Ale też jesteś taką czystszą tablicą trochę i nie masz uprzedzeń. Bardzo filozoficznie. Wszelkiego rodzaju powroty do przeszłości ja generalnie lubię. Próbuję znaleźć w podziemiach jednej ze stacji budkę, w której można sobie zdjęcie zrobić. Jest. To ci niespodzianka, w automacie nie mają rozmiaru potrzebnego do chińskiej wizy. No ja nie mogę, czemu nie ma? Myśleliście, że dzisiejszy tytuł vloga Udręka to przez to, że Torment. Ha! Czasem nie, to jest prawdziwa udręka. Szukanie zdjęcia do chińskiej wizy w Tokio. Ja pierdzielę, no. No misja zdjęcia zakończona niepowodzeniem, nie udało mi się. Przeszedłem koło chyba 8 różnych automatów do robienia zdjęć, żaden nie miał tego wymiaru. Zostaje mi liczyć, że koło ambasady jacyś lokalni biznesmeni rozkminili potrzeby rynku. Przypomina mi się, jak robiłem zdjęcie do japońskiej wizy w Korei. Mnie policzyli 10 razy tyle, ile bym to zdjęcie powinno kosztować. Tak w ogóle wchodzę do salonu fotograficznego, mówię Japanese visa, a tam taki koreański pan Zbyszek tak patrzy. Ciężko, no nie bardzo się da. Twój salon fotograficzny jest 10 metrów od japońskiej ambasady, chyba wiesz co robisz. Fajnie jest się, kurczę, wkręcić w grę. Ja mam teraz taki problem, że lubię grać w gry w dalszym ciągu, natomiast mam problem taki, że gry zwykle się dość długo rozkręcają i tak nie wiem. Ten moment, w którym gra jest fajna, jest dopiero po paru godzinach jak dla mnie. Więc jakby, żeby się wkręcić w gierkę, to trzeba mieć postanowienie. Nie wiem, dla młodszej widowni to jest wszystko absurdalne pewnie, bo bierzesz i grasz. To może wy macie tutaj rację. Wiem, o czym myślisz. Jak do diaska udało ci się przeżyć tę katastrofę, Ritisie? Odpowiedź brzmi, jak zawsze, salta w tył.